Zrobimy dzisiaj pyszny, mięciutki, kremowy, pieczony sernik z czerwoną porzeczką. Na kruchym spodzie z mąki chrupczatki, którego nie trzeba wałkować. Zrobi się naprawdę szybko. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od spodu. Mam tutaj w misie robotę mąkę chrupczatkę. Dlatego, że chcę, żeby była taka masa nie do wałkowania, tylko bardziej kruszonka. Wtedy pójdzie dużo szybciej. Mam jej 150 gramów. Dodaję sobie 70 gramów masła. Dodaję również płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i 3 łyżki cukru. Na koniec jeszcze 2 żółtka i ucieram. Możecie zrobić to również w dłoniach, jak zwyczajną kruszonkę. To nie będzie taka gładka masa do wałkowania, tylko właśnie taka mokra kruszonka. Gotową kruszonkę wysypujemy na blaszkę o średnicy 26 cm. Spód wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Boków niczym nie wykładam. Dociskam dłonią lub szklanką. I po chwili spód mamy gotowy. Wstawiam go do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i będę podpiekać go przez około 10-15 minut. Spód się podpieka, a my zrobimy masę serową. Mam tutaj kilogram sera na sernik dobrej jakości, do tego 100 g cukru, 1 budyń w proszku waniliowy lub śmietankowy, 60 g, 3 jajka i 150 g roztopionego, przestudzonego masła. Wszystko razem mieszamy, miksujemy, aż się połączy. Gotową masę serową wykładamy na podpieczony spód. Wygładzamy i wstawiamy do piekarnika nadal rozgrzanego do 180 stopni, tak jak przy podpiekaniu spodu. Masę serową, w zasadzie nasz sernik, podpiekamy przez 25 minut w tej temperaturze. Następnie wyjmujemy i będziemy posypywać owocami. Oczywiście są to czerwone porzeczki u mnie, jest ich około 300 gramów. Mam również dosłownie kilka borówek i jagódek leśnych, więc też sobie dodam, ale to tylko dlatego, że zostały mi z innego przepisu. Spokojnie możecie dać same porzeczki lub jakieś inne drobne owoce. Ale to dopiero po podpieczeniu sernika, bo chcę, żeby owoce zostały mi na wierzchu, a nie zatopiły się w środku w cieście. Czyli najpierw 25 minut pieczemy bez owoców. Po 25 minutach ciasto zapiekło się na górze na tyle, że już owoce mi nie wpadają do środka, więc możemy je wyłożyć na wierzch naszego ciasta. Tak jak mówiłam, są to porzeczki czerwone 300 gramów. I odrobina dosłownie jeszcze jagód i dosłownie garstka borówek. Troszkę dla koloru, a trochę dlatego, że szkoda mi ich, a zostały mi z wcześniejszego przepisu. Wykładam całość i wstawiam do piekarnika
żeby się piekło ciasto dalej, jeszcze na 30 minut. Czyli w sumie ciasto piecze się 55 minut. Po upieczeniu ciasto studzimy w uchylonym piekarniku, co najmniej godzinę. I dopiero wyjmujemy. Ciasto już trochę przestygło, nie jest jeszcze do końca zimne, ale takie już można próbować. Wyjmę sobie je tylko z blaszki. Po wierzchu jeszcze posypię cukrem pudrem. Owoce są kwaśne, więc ten cukier jeszcze będzie idealnym dodatkiem. Nie czekam, aż całkiem wystygnie i zastygnie w lodówce, ponieważ tego ciasta nie trzymam w lodówce, tylko na blacie. Wtedy jest bardzo delikatne i cały czas miękkie i kremowe. Polecam. Idealny dodatek do kawy lub herbaty. Smacznego!